na szlaku nadodrzańskim, jesteśmy na obrzeżach Szczecina i właśnie ten szlak będziemy tym razem przechodzić. Dziś jesteśmy we trzy. Po mojej lewej stronie Kasia Nizinkiewicz, po mojej prawej stronie Litka. Ciężarówka. Droga jest dosyć ruchliwa. Więcej o szlaku opowiem Wam dalej. Teraz wbijamy się w pierwszy etap 144-kilometrowego szlaku ze Szczecina do Mieszkowic. Do zobaczenia na szlaku. Dosyć szybko wyszłyśmy z miasta i jesteśmy już w lesie. Las jest bardzo, bardzo fajny. Puszcza Bukowa, klasyczna pomorska Puszcza Bukowa. I jeden z najładniejszych lasów w Polsce. W ogóle uważam, że zachodniopomorskie to są najładniejsze lasy w kraju, więc nawet w tak paskudnej pogodzie prezentują się przyjemnie. A pogoda jest właśnie nieprzyjemna. Pada deszcz ze śniegiem. Jest troszkę powyżej zera, więc to wszystko topnieje, ale śnieg leży na dnie lasu, bo w lesie po prostu śnieg zawsze dłużej się trzyma. Dzisiaj wędrujemy we trójkę metodą slackpackingu, czyli na lekko, z plecakiem prawie pustym, a od jutra z Kasią będziemy już wędrować we dwie i z namiotami. Także dziś taki dzień wstępny. Idziemy do Gryfina planowo, tam mamy jakieś 30 km. Poruszamy się dosyć wolno, więc nie wiem, czy uda nam się te przydyszki zrobić, bo tutaj na początku stycznia, dzisiaj jest 7 stycznia, raczej dzień jest krótki, no więc pewnie o 4 będzie już zupełnie ciemno, a my jeszcze w Gryfinie nie będziemy, ale mamy latarki, więc powinno być dobrze. No, kontynuujemy, robi się coraz bardziej biało. O, taka panorama. Mowa o bobrach. Całe jeziorko jest obgryzione przez bobry, no, znaczy nie jeziorko, tylko drzewa, które na nim rosną. Tutaj mamy na przykład takie i tu wszystkie drzewa są już ponadgryzane. Jezioro nie jest naturalne, zostało spiętrzone, ale chyba jeszcze przez Niemców przed wojną. Tutaj widać, jak są pokładzione granitowe kamienie i tu jest taki kanał, w którym woda nadmiarowa wypływa do lasu. Powoli kończymy dzień. Jesteśmy w Starych Brynkach. Litka po drodze została zgarnięta ze szlaku, ale wraca do nas i będzie nas odwozić do Szczecina. Jest już ciemna noc, ostatnie kilka kilometrów przeszłyśmy, ale po drodze, więc po ciemku to nie było takie złe. A następny etap leśny rozpoczniemy jutro rano. I mamy już następny dzień. Właśnie syn Kasi podwiózł nas do Starych Brynek. Tam jest kościół w Starych Brynkach. Kasia wyrwała już do przodu. Niestety pada śnieg i znowu nie jest zbyt przyjemnie, ale mamy taki ładny wschód słońca, więc zawsze coś.
Czas na drugie śniadanie. Nie wiem, która jest godzina. Wiesz, która jest godzina? Nie wiemy, która jest godzina. Nie jest to istotne. W każdym razie jest rano. Przeszłyśmy kilka kilometrów. Zbliżamy się do Gryfina. No i siadłyśmy sobie na małą przerwę. Wciąż pruszy śnieg. No, taki las raczej gospodarczy. Może niezbyt interesujący. Wczoraj było trochę lepiej, ale wierzymy, że się sytuacja poprawi. Jesteśmy w Gryfinie. Gryfino to jeden z najstarszych grodów, jak sądzę, na Pomorzu Zachodnim. Jego nazwa pochodzi od rodu Gryfitów, którzy od czasów historycznych panowali nad tą częścią Pomorza. Pierwszy historyczny władca Pomorza to był Warcisław I i on właśnie był Gryfitą. Za mną znajduje się Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, kościół średniowieczny i najcenniejszy zabytek Gryfina. Ambona pochodzi z XVII wieku. Właściwie jej styl jest dosyć podobny do tych, które widywałam w Szwecji. Ta ambona została wyrzeźbiona na wyspie Rugi, więc właściwie ten sam krąg kulturowy. Kasia gdzieś tu za mną zmierza, będziemy dalej szły na południe. Wizyta w Gryfinie bardzo przyjemna. Ostatni raz byłam tutaj na festiwalu Włóczyki, który pewnie wielu z Was kojarzy. Także miło być tutaj znowu. Tutaj z kolei mamy mury obronne. Pochodzą one z drugiej połowy XIII wieku, jeżeli dobrze pamiętam. I baszta u wejścia do pradawnego grodu. Teraz kolejna atrakcja, tym razem krzywy las. Skupisko sosen, które są wszystkie powyginane pod kątem 90 stopni. Chyba zrobili to ludzie, nie wiadomo dlaczego. Sosny zostały posadzone w 1934 roku. No i tutaj jest rezerwat, mnóstwo ludzi, ale niestety część tych sosen już została wycięta, więc nie wygląda to w sumie fajnie. Zaczęło znowu paskudnie padać. Jesteśmy w Czarnkowie. Chciałyśmy iść jeszcze nad jezioro, aż za Lubicz, ale chyba nam się nie będzie chciało i chyba zostaniemy właśnie na noc w Czarnkowie, aczkolwiek musimy jeszcze dokonać pertraktacji, bo znalazłyśmy wiatę przystankową. O, tam, taką zieloną, bardzo ładną. I tam właśnie chciałybyśmy się przespać, tylko musimy znaleźć jakichś ludzi, zapytać, czy to będzie mile widziane, no i poprosić o wodę. A tutaj mamy kościół kolejny, zabytkowy, ten ma drewnianą wieżę, jest wyjątkowo ładny. Rozgościłyśmy się na przystanku. Pani, która sąsiaduje z tą posesją, nie miała nic przeciwko, dała nam mnóstwo wody, jeszcze byłyśmy drugi raz po wodę, bo wody brakło, ale dach nad głową jest nie do przecenienia, już zdążyło 2 razy popadać, a my mamy bardzo przytulne schronienie. Podłoga jest betonowa, w ramach drzwi właśnie jest taki otwór. Tu jest namiot Kasi, to jest mój stary muwang, pewnie go jeszcze pamiętacie z jakichś relacji prastarych. To jest ten sam, który był ze mną w Padjelanta. A po drugiej stronie mój odkurzony na tę okazję Hilleberg, bo rzadko go noszę, namiot zimowy, w zasadzie niepotrzebny, ale jest w nim zacisznie, jest samonośny, więc można go bez problemu rozstawić pod wiatą przystankową. Żeby Kasi namiot tunelowy rozstawić, to trzeba było zastosować różne odciągi, ale jakie one są, to tylko sama Kasia potrafi powiedzieć. Dla mnie to jest niezrozumiałą tajemnicą. Także teraz
Idziemy powolutku spać, jest jakaś tam 8 wieczorem, no i o 6:30 mamy nastawiony budzik, więc widzimy się dopiero jutro. Dobranoc. Noc była całkiem mroźna, jest już 10:30, ale nadal ziemia zmarznięta, w lesie trochę śniegu, kałuże zamarznięte i trzeba robić slalom gigant. Dopiero dochodzimy do miejsca, w którym planowo miałyśmy być wczoraj, wiadomo, że z tego nic nie wyszło, więc myślę, że cała wycieczka przedłuży się jeden dzień w sumie, bo nie jesteśmy zbyt szybkie tym razem. Ale pogoda się poprawiła, miało padać, ale nie pada. Miało być pochmurno, a tymczasem wyszło słoneczko. Zdążyliśmy już zaliczyć sklep w Lubiczu. Zjadłam banana. Także jest dobrze. Przyjemny dzień, niedziela. Panowie pod sklepem pili piwo i pytali, gdzie się wybieramy, i nawet znali szlak turystyczny nadodrzański. Widocznie jest on tutaj znany. Ze szlakiem są pewne kłopoty, oznakowanie jest beznadziejne, a dróżki, którymi szlak kiedyś szedł, już dawno są zaorane, więc musiałyśmy przejść przez pole, a pole kończy się siatką, bo jest całe dookulnie obrzeżone siatką i szlak jest gdzieś tam w zarośniętej takiej miedzy. No i dlatego trzeba właśnie pokonać tutaj tą siatkę. Zwierzęta też znają to miejsce. Jest tutaj ścieżka dzicza, więc nie jesteśmy jedyne. Trafiłyśmy na stary poniemiecki cmentarz wśród pól po prostu. Tu zabudowa rozproszona i nic z tego nizowego. Kaplica cmentarna. Myślałam, że będzie zamknięta, a tymczasem jest otwarta. Można wejść do środka. W stanie już jest bardzo złym, ale jeszcze dałoby się przenocować i chyba ktoś to zrobił, bo liście są odmiecione, ale już dach nieszczelny. W murach pęknięcie, szyby powybijane. Nikomu niestety nie zależy na zachowaniu takich pamiątek. Już po 4:00, więc zbliża się kolejny nocleg, a tym razem będziemy spały w starym dworze. Tak naprawdę nie w dworze, tylko w stajni, bo za mną jest dwór, jest odremontowany, a obok, jeszcze nie użytkowany, a obok tam za tymi stawami jest właśnie stajnia. Tam zapytałyśmy o wodę i zaproponowano nam nocleg razem z końmi. Jest tam łazienka i woda i w ogóle jest bardzo przyjemnie. A teraz idziemy właśnie obejrzeć okolice, jak to w tego rodzaju dworach właśnie centrum stanowi budynek mieszkalny, a potem różne zabudowania gospodarcze. Jest stawek, którym można było opływać cały ten dwór tutaj dookoła, a największą atrakcją tego miejsca jest kaplica. Ponoć kaplica templariuszy. Od razu mi się to skojarzyło z książką Pan Samochodzik i templariusze, więc jestem od razu podekscytowana. Idziemy zobaczyć, co tu też jest.
Nie ma niestety żadnej informacji, trzeba będzie poszukać w internecie, ale rzecz na pewno jest średniowieczna, nie ulega to wątpliwości. Wszystkie okna zamurowano, drzwi też są zamknięte na kłódkę. Kasia właśnie to sprawdza, ale nie ma szans. Ostatecznie lepiej nawet niż w samej stajni, bo jesteśmy w siodłowni. Tutaj właśnie wszystkie te sprzęty, które są potrzebne do jazdy konnej, się znajdują. Nie wiem, jak się nazywają, ale prawdopodobnie to są jakieś homonta. Tam są różne derki. Tutaj mamy takie jakieś moskitiery. A na górze medale. Dzisiaj już od 7:30 jesteśmy na szlaku. Wyszłyśmy wcześniej, bo pracownicy stadniny przyszli o 6:30, no to my też wstałyśmy już o 6:30 i od razu z rana zdarzyła się dosyć zabawna historia. Zatrzymałam się, żeby wyrzucić korę brzozową, która wczoraj się nie przydała, bo zamiast biwakować i palić ognisko przy wiacie, spałyśmy w tej stadninie. No i kiedy wyrzucałam tą korę, przejechał samochód, za parę sekund się wrócił i jego właściciel, kierowca, zaczął mnie ochrzaniać, że wyrzucam śmieci do lasu. Nie chciał sobie dać przetłumaczyć, że to była tylko kora brzozowa. Akurat miał pecha, bo jestem ostatnią osobą, która wyrzuciłaby śmieci do lasu. Ale ogólnie rzecz biorąc, popieram takie działania, bo niestety ludziom się nie da tego wytłumaczyć po dobroci, żeby śmieci nie wyrzucać do lasu. Jest wszędzie pełno, na przykład nasze zawołanie, wręcz butelka leży na ziemi. Także sami się musimy zająć trochę edukacją ludzi, tylko że akurat nie byłam właściwą osobą, którą należałoby w tej materii edukować. Jesteśmy w Chojnie, tutaj mury obronne średniowieczne z basztą, a dalej wyziera już wieża kościoła mariackiego. Chojna też stary gród rodu Gryfitów. To właśnie jest kościół mariacki. Spróbujemy wejść do środka i zwiedzić wnętrze. Nie jestem pewna, czy jest otwarty. W kościele akurat trwa remont, ale panowie mnie wpuścili do środka. Dach jest objęty rusztowaniem. Tutaj mamy gotyckie kolumny, ale też mają właśnie dorobione kawałki z betonu. Sklepienie nad oknami. Tutaj ciekawy fragment, na którym widać, jak kościół był powiększany. Zdaje się, że XII wiek to jest początek tego kościoła. No i organy prawdopodobnie kiedyś tu były, ale zostały wymontowane. Witraży w ogóle nie ma, więc przypuszczam, że tak jak większość kościołów w tej okolicy, tych większych, zostały zniszczone w czasie wojny. Tu był front nadodrzański, no i witraże pewnie zostały po prostu wytłuczone. W takim stanie... Tam jest pan konserwator, który nam objaśnia historię kościoła. Rzeczywiście był on zburzony w czasie wojny i dopiero teraz zaczyna się go właściwie odbudowywać, a tutaj jest fresk jedyny gotycki, bo wszystkie inne są XIX-wieczne polichromie, a ten właśnie jest tym najstarszym.
Nie, pociąg. Samochód. Tu jedź. Wieczór zastał nas w lesie. Rozbiłyśmy się nad ślicznym jeziorem. Jest już zamarznięte, ale udało się wleść tam i wydobyć trochę wody. Szumią sosny, jest bardzo przyjemne. Jakieś ciężarówki, co prawda, przejeżdżały, pewnie kradną drewno, bo co innego mogą robić w lesie. No i teraz przed nami długi wieczór. Jemy sobie kolację. Kasia ma kaszę z jakąś zupą i łososiem. Dziwna bardzo kombinacja. Ja mam zupę pomidorową knora z jajkami na twardo. Tutaj już ona oczekuje. No jak zwykle nie da się tak zrobić, żeby zupę pokazać w obiektywie. No i jestem w tym moim bunkrze zimowym, który się okazał pewnie nie za bardzo współgrający z warunkami, bo śniegu nie ma. Ale jest w nim miło i zacisznie. Zaciągnę sobie wszystkie zasłony i odetnę się od chłodu, który nadciąga z nad jeziora. A Kasia ma namiot tamtą stronę. Spróbujemy pokazać, ale obawiam się, że to się nie uda. Gdzieś tam gdzieś w tym rejonie i tutaj właśnie mamy Kasię spożywającą wieczerzę. Serek kaszubski. Serek kaszubski. Zbieram się już. Dzień jest deszczowy. Kasia zbiera się szybciej, więc zaczęła pierwsza, ale właśnie wraca i ma jakieś nowiny. Chcę Ci coś powiedzieć. Pół kilometra stąd, może 800 metrów, jest brud na świergotce i sięga mniej więcej do pół łydki. No nie. Kijami. Ja na pewno by mi się nalało. Musimy ją obejść całą Obejdziemy. od początku tego mostu, gdzie widziałyśmy te samochody. Dobrze, Ja będziemy teraz szukać chodzę. brodu. Las jest widny, przejdzie się jakoś. Okay. Nie, brud zalany, żeremie bobrowe, zalane po prostu masakra. To ja idę dalej. To jest właśnie przyczyna obejścia. Tamten brud okazał się bezsensowny, bo zaraz kawałek dalej był kolejny, ale na szczęście istniała prostsza wersja, żeby przejść po prostu drogą i teraz idziemy wzdłuż bagna, żeby dołączyć do szlaku za tamą bobrową, która jest przyczyną tego całego zamieszania. Wędrujemy teraz przez pola, które rozciągają się nad Doliną Odry, łagodnie ku niej opadają. Ta dolina to już jest prawie Cedynia i miejsce słynnej bitwy pod Cedynią. Co prawda nie wiadomo, czy to na pewno była Cedynia, bo nazwa w kronikach niemieckich brzmi Zidinen, ale wychodzi na to, że prawdopodobnie Cedynia, bo i topografia sprzyjała bitwie. Bitwa miała miejsce w 978 roku i walczyły oddziały margrabiego Chodona z wojskami Mieszka I pod dowództwem jego młodszego brata Czcibora. Tą bitwę wygrali Polanie właśnie. Nie była to co prawda jakoś tak znacząca bitwa, jak to się wydaje w polskiej historiografii, ale w każdym razie ciekawy epizod. Takich bitew było bardzo dużo, nieustannie się tu ścierano, również
Polanie z wojskami Pomorza. Tereny Pomorza to należały do Pomorzan i dopiero Mieszko starał się je włączyć z mniejszym lub większym skutkiem do swojego państwa. Nastąpiło to dopiero tak naprawdę tylko na kilkaset lat. Potem znowu były jakieś oddawanie w lenno tych ziem przez władców Pomorza. Przez jakiś czas było księstwo pomorskie i tak się to wszystko zmieniało. A teraz idziemy do Cedyni i za jakiś czas wybieramy się do najdalej wysuniętego miejsca w Polsce na zachód, Kolano Odry koło Cedyni. To jest właśnie to miejsce. Niestety znajduje się jakieś 2,5 km od szlaku, więc będzie trzeba nadłożyć drogi. Jesteśmy w muzeum w Cedyni. Właśnie pomyłka nastąpiła. Bitwa pod Cedynią miała miejsce w 972, a nie 8 roku. A pan, który tutaj pracuje w muzeum, właśnie mówi, że właściwie to nie wiadomo, czy w ogóle ta bitwa była. Bardzo to jest wszystko skomplikowane. Te wszystkie nazwy dużo mówią o historii i można z nich wiele wyczytać. Właśnie wnioskując z tych nazw, naukowcy doszli do wniosku, że ta bitwa może jest wyłącznie legendą. Ale jest ciekawe muzeum. Mamy tutaj mnóstwo różnych zabytków wykopanych. Mamy nawet szczątki ludzkie. Takie zwykłe, małe, miejskie muzeum. Jak to w Polsce można w wielu miastach obejrzeć. Teraz jesteśmy już w rezerwacie Wrzosowiska Cedyńskie. Tutaj ma być gdzieś góra Czcibora, czyli tego brata Mieszka I, który dowodził w bitwie pod Cedynią, ale nie wiem, czy to jest ta góra, prawdopodobnie nie, ale jest tutaj piękna panorama. I pierwszy raz na szlaku nadodrzańskim widać Odrę. Po 100 kilometrach ponad 100 już. Odra to nie jest coś, co się na tym szlaku ogląda, ale tak to tutaj jest. Jest mała wiatka, nic przed niczym nie chroni, właśnie ciągle pada deszcz. Cała siatka różnych dróg, prawdopodobnie zrobili je kładziarze. No i nadciąga Kasia. Dopiero tutaj mamy górę Czcibora. Jest takie przedstawienie tej bitwy, a tam mamy rewelacyjną wieżę grodową, taką nad bramą. Zrobioną oczywiście współcześnie. Tutaj trochę wiat i informacji. Za moimi plecami rzeka Odra. Właśnie doszłyśmy na najdalej na zachód wysunięty punkt Polski. Kolano Odry koło Cedyni. Właśnie stoję na takim umocnieniu. O, już dalej się nie da, dalej jest już rzeka Odra. Po drugiej stronie rzeki widać niemieckie słupki graniczne. No i tak to wygląda. Jest ładny dziki brzeg rzeki i jest stosowny pomnik. Podejdziemy do tego pomnika. Byłam dotąd tylko najdalej na północ wysuniętym punkcie Polski, czyli na przylądku Rozewie podczas wędrówki szlakiem nadmorskim. Na szlaku nadburzańskim byliśmy bardzo blisko, dalej na wschód wysuniętego tego punktu Polski, ale niestety tak się stało, że tam nie poszliśmy, a na najdalej na południe wysuniętym punkcie w Bieszczadach jeszcze zupełnie nie byłam, także o, tak wygląda. Tutaj jest pomnik, powiewa polska flaga i tak to jest niniejszym zaliczone. I kolejny wieczór na szlaku. Tym razem nocleg trafił się jeszcze lepszy niż poprzednie. Znowu coś wyczarowało się. Mianowicie Rysiek, czyli dyrektor muzeum w Cedyni, dał nam numer telefonu i kiedy nie mogłyśmy odnaleźć świetlicy wiejskiej, w której miałyśmy szukać ratunku, właśnie Rysiek nas poratował. On właśnie tam jest na dole. Może pomaga? Tak, poratował, żeście się po prostu po ciemku zgubiłyście się, świetlica była.
Świetlica Nie mogło się była. trafić. No właśnie, coś takiego. W każdym razie los nam podarował dziś takie oto mieszkanie. Powiedz o obiedzie, że był dobry. Był bardzo dobry obiad, to prawda. Był taki pikantny gulasz z ryżem. A tutaj mamy stryszek do naszej dyspozycji. Bardzo przytulnie, jest cieplutko. Wypiłyśmy herbatkę. Jutro czeka nas ostatni dzień na szlaku. Zostało nam 26 km i bardzo dużo chyba deszczu i deszczu ze śniegiem i finisz w Mieszkowicach. Do zobaczenia na szlaku jutro. Pierwsza wioska na trasie ostatniego dnia, Siekierki. Mamy tu takie miejsce odpoczynku i jest fenomenalna wiata. Typowy A-frame, naprawdę fajna, z podłogą drewnianą. Można byłoby tu spokojnie się przespać. A jesteśmy przy sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju w Siekierkach. Tutaj zeszłyśmy kawałeczek tylko ze szlaku, żeby zobaczyć coś ciekawego i przerażającego jednocześnie. Już wiedziałyśmy właśnie o tym wcześniej, dlatego specjalnie się wybrałyśmy. Tutaj mamy taką instalację artystyczną zrobioną ze starych nagrobków. Te nagrobki to są groby dziecięce z ewangelickiego cmentarza, który tutaj był przed wojną. No i ksiądz proboszcz wpadł na pomysł, żeby wykonać z nich jakiś rodzaj pomnika dzieci nienarodzonych. Choć te dzieci akurat były narodzone i miały swoje imiona i to są ich własne groby. No i pomalowano je na takie koszmarne kolory. W ogóle jest to po prostu coś, nad czym można tylko popłakać sobie. Udałyśmy się na małą eksplorację. W każdej tutaj wsi jest mnóstwo ruin, zabudowań. Zostały już właściwie tylko fundamenty. Więc to albo są właśnie ruiny domów, albo może to był ten cmentarz, ten sam, z którego zrabowano te groby. Bo tu jest coś w rodzaju nagrobka, moim zdaniem. O. Także tam jest jeszcze jakaś brama. Idziemy sobie to zobaczyć. Tutaj z kolei mamy mapę posunięć wojska w 1945 roku, kiedy tutaj był front i tam na skrzyżowaniu stoi autentyczny czołg i tam dalej jest muzeum. Można to wszystko zwiedzić, oczywiście nie teraz, bo teraz pandemia i zamknięte, ale szlak tamtędy prowadzi. Trochę zaplątałyśmy się w starych łysogórkach za cmentarzem, ale jest tu naprawdę ślicznie. Mnóstwo starych domów jeszcze w dobrym stanie. Na przykład ten z tą górą. Taki budynek gospodarczy cały z kamienia. No tak po prawej to nie mówię, ale bardzo ładna wieś. W ogóle wszystkie wsie tutaj są bardzo piękne.
Jesteśmy w Mieszkowicach. To jest kropeczka szlakowa. Udało się ją znaleźć. Jest na ścianie budynku obok dworca. Mój 15 szlak długodystansowy w Polsce. Pierwszy szlak długodystansowy Kasi. Bardzo fajny. Pogoda niezbyt ciekawa. Ale udało się go zrobić i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na następnym szlaku. Do zobaczenia. Jeżeli interesuje Was jeszcze ciąg dalszy, to wycieczka ma swój ciąg dalszy na stacji kolejowej Mieszkowice. Niestety nie ma tutaj poczekalni, a mamy godzinę do pociągu. Dlatego rozłożyłyśmy się w jedynym zacisznym miejscu właśnie tutaj. W takim kąciku ubrałyśmy wszystkie swoje puchowe ubrania i czekamy na pociąg przewozów regionalnych do Szczecina. Ponieważ nam się trochę nudzi w oczekiwaniu na pociąg, będzie jeszcze epilog drugi. Zapytamy Kasię, jak się czuje po przejściu swojego pierwszego polskiego szlaku długodystansowego. Jest mi zimno, ale to tylko dlatego, że nie mogę założyć sukienki puchowej. Nie no, fajnie. Było dużo asfaltu, ale były ładne lasy i były śmieszne noclegi. Może trudno jest zrobić zdjęcia w Polsce, bo to wszystko jest takie, tylko szczerze, że ja tutaj mieszkam i to są rzeczy, które ja widuję na co dzień. Nie są egzotyczne, w związku z tym trudniej na nie spojrzeć może tak świeżym okiem. Nie no, jest okej. Pewnie by było fajniej, gdyby była lepsza pogoda. Nie? Pewnie tak. Ale doświadczenie pozytywne. No oczywiście, jak może być niepozytywne doświadczenie schodzenia? No właśnie. I tym optymistycznym akcentem zakończymy już chyba naprawdę tą wycieczkę, choć może jeszcze w pociągu coś złapiemy. Spóźnimy na pociąg, to wtedy możemy Jeżeli się coś spóźnimy na nagrać. pociąg, to jeszcze będziemy tu biwakować. Impreza jest kontynuowana. Jesteśmy na peronie, ale śnieg wali tak,